Dzień dobry o poranku. W nowym odcinku, pewnie z nowymi przygodami, z takim pięknym koncertem z Wami się witam. I zapraszam do oglądania. Zmieniamy pokój. Nie hotel, tylko pokój. Dlatego, że tamten jest zarezerwowany. Poprosiłem o to, czy możemy jeszcze jedną dobę zostać. Zaproponowano nam inny pokój. No to jeżeli robimy tour po obiekcie, to dlaczego nie? No to oczywiście zapraszam Was do nowego pokoju. Wjazd na chatę. Może jeszcze światło. O, to jest w zasadzie dla 4 osób, czyli 2+2. O, łazieneczka. Tak. Wybaczcie, niezdrowe rzeczy. Co poradzić? Tu jest fajne. O, zamykamy. Jak dzieci, prawda, mają. Dzieci mają komfort, prawda? Rodzice mogą, prawda, dłużej spędzić coś w jakimś, prawda, na jakimś tarasie przy jakimś kieliszku wina. Cisza, spokój. O, tam nawet jest jakiś kącik dla dzieci. Plac zabaw, o, taki można tak to ująć. No i cykady. Pięknie. Wracamy na chatę, bo zostawiłem drzwi otwarte, a przecież to klimatyzacja idzie. Panie Mietku, co Pan robisz? Dobrze, jaki koszt tego pokoju oraz poprzedniego, który mieliście okazję widzieć? Koszt to 70 euro za dobę bez śniadania. Jak na warunki greckie, taniusio. Naprawdę taniusio. To skąd się bierze taka cena 70 euro? Bo ten obiekt nie oferuje tak niskich cen. Stąd, że są pożary na wyspie Korfu. I pewnie jak ten materiał oglądacie, to już nawet nie pamiętacie, że coś takiego miało miejsce. Niemniej jednak w obecnej chwili bardzo na wszystkich portalach, w telewizji, pożary w Grecji, Grecja płonie, wyspy greckie płoną. Pewnie tak, ponieważ to jest żywioł. Natomiast ja jestem na Korfu, gdzie te wszystkie rzeczy mają miejsce. Owszem, samoloty, helikoptery gdzieś widać, latają. Dzieje się to w górach przede wszystkim. Natomiast dla turystów wszystko odbywa się normalnie. Nie ma jakiegoś zapachu, wiecie, dymu, jakiegoś zadymienia. No nie ma takich sytuacji. Zatem w tym przypadku informacje dzieliłbym co najmniej na pół. Powiem Wam jeszcze, ile zapłaciłem za lot z Katowic na Korfu, bo to jest hit. Ja myślałem, że w ogóle nie polecę, ale jestem. Koszt biletu z Katowic na Korfu w najwyższym sezonie letnim to koszt 60 zł. Tak, 60 zł zapłaciłem. Jest mały haczyk, bo mam tylko bilet w jedną stronę. W drugą stronę jeszcze biletu nie mam. Patrzę na te bilety, jaka jest cena, ale na razie się wahają te ceny. No i czekam, no czekam. Skoro pozostajemy na jeszcze jedną dobę,
tymże hotelu, to czas się udać i zobaczyć to centrum tego turystycznego kurortu, jakim jest Cassiope. Pójdziemy też pewnie na jakąś plażę. Zobaczymy, co w tej miejscowości słychać. Wodę można sobie kupić. Jaka cena? 1 euro za 15 chyba litra. Z tego, co cyrylicę kojarzę, to tak by to miało wyglądać. A podstawiacie, tylko chyba chyba nie działa. Nam wody nie trzeba. My mamy oczywiście co? A tu was zaskoczę. Już myśleliście, że znowu piwsko chleje. A tu niespodzianka. Dzisiaj bez piwka. 35 stopni mamy. Dzisiaj jakiś powiew powietrza jest w wiaterku, więc idzie się dosyć przyjemnie. Zmierzamy na plażę. Można powiedzieć, że za mną bajkowy widok, ale spójrzcie na te wzgórza. Dokładnie 4 dni temu tutaj szalał ogień. Tak to wyglądało. Kawa mrożona, taka w wysokiej szklance. To koszt 3,50 euro. Sok ze świeżych owoców, ze świeżych pomarańczy, taki serwowany w longu, czyli około 300 ml, 250, to 4,50 euro. Fakt, w barze bezpośrednio przy plaży. Takie ceny na ten moment. A w tle piękne morze, widok na piękne morze z tej kawiarni. No i jeszcze na, niestety, ale wypalone te wzgórza tutaj na Korfu, które strawił ogień. Gaj oliwny z pięknym koncertem. Ciekawe, czy dałoby się tutaj wyspać, tak pod namiotem. Ale tu chyba niekoniecznie, bo za ciepło. Już nie chodzi o te cykady. chill w takim miejscu, nie ma problemu. Tylko trzeba zapłacić za leżaczek, za parasol jak chcecie. W zasadzie tutaj parasola nie ma potrzeby brać. Jest cień z drzew oliwnych.
cykady, kładziesz się i masz muzykę, koncert, zabawę. Och tak, trzeba czasami do plaży się dostawać. Ale później jakie są widoki? O, takimi wąskimi. Tutaj turyści raczej nie docierają. Fajna miejscówka do takiego leżakowania. Jest osłonięta od wiatru. Tylko że no, za leżaki trzeba płacić. No ale moi drodzy, gdzie nie trzeba płacić? Z tej części Korfu piękne widoki na Sarandę, na Albanię. No, pięknie. A tutaj była Regina, Natalia, Mariam. Dziewczyny, pozdrawiam Was. Nie wiem dla kogo ten przekaz, ale ja go odczytałem. Można sobie kupić kaszkiet elegancki. O, super. I można jeszcze taki. 19 euro. Ok. I tu macie nawet z Korfu. Ale bezcenny jest jeden element. O. Mordo. Ile za ciebie? Halo. Nazywa się Wasili. Wasili ma wyrąbane. Wasili po prostu śpi i tyle. A te czapki i tego kota, choć na chwilę możecie przymierzyć Wasiliego, można kupić w tym sklepie. O proszę, tutaj macie fajne spodenki, tutaj macie fajne torby i fantastyczny właściciel. Hello. Where are you from, man? From Poland. Ah, Poland. Very nice. I was in holiday. Po krótkiej rozmowie z właścicielem tego przybytku z kapeluszami, z tymi okryciami na głowę, pan był w Krakowie, mówi, że pięknie, zwłaszcza w zimie na święta. I doszliśmy do takiego tematu, że mówi, on nie lubi słońca, ponieważ tu jest codziennie słońce, natomiast uwielbia śnieg. Powiedziałem mu, że się zamienię. No, niby deal żeśmy zrobili, no ale jakoś tak żadnego papieru na to nie ma. Takie jedzonko mamy. Okej. No to co? Smacznego. Jaki koszt takiego posiłku? Ryba z frytkami i sosem cytrynowo-cebulowym to 11 euro. Sałatka ta tuńczykowa to 8,5 euro. Napoje zaś Sprite i Iced Tea to 3 euro za sztukę. To trochę biznesu jeszcze. Jakie podatki? Jak paragon weźmiecie, to VAT to 13%, ale na wszystko. Czy jesz rybę, czy sałatkę, czy pijesz napój. 13% VAT-u.
ceny, które Wam podawałem w restauracji, w porcie to jest. Patrzcie, siedzę nad samą wodą. O, a w oddali jachty. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Zapraszam na kolejne i do miłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.